Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku. Dzisiaj pokażę Wam, co zabieram ze sobą z Turcji, kiedy jadę do Polski. Być może będzie to dla Was przydatne, może będąc na wakacjach w Turcji zastanawiacie się, co warto kupić, co warto do Polski zabrać. Także, jeżeli jesteście ciekawi, no to zapraszam. Zacznijmy od kosmetyków. Ulubioną marką kosmetyków mojej rodzinki jest marka Dalan, która produkuje kosmetyki z oliwy z oliwek. I na przykład myślę, że warto kupić balsam z oliwy z oliwek. Jest też w takiej mniejszej wersji. Tego można używać zarówno jako balsam, jak i jako krem do rąk. Jest też taki kremik, który się przydaje gdzieś tam, żeby go wrzucić do torebki, do kieszeni. I on jest dużo bardziej taki gęsty, tłusty niż te, co przed chwilą pokazałam. I jeszcze takie oto naturalne w 100% mydełko z oliwek. I jak już przy tym jesteśmy, to polecam też zabrać kesę. Kesę to jest materiał, który jest używany w hammamie po to, żeby złuszczać sobie naskórek. Można równie dobrze sobie taki zabieg peelingu robić pod własnym prysznicem w domu, więc to polecam, w każdej drogerii też jest dostępne. I polecam wziąć dla bezpieczeństwa Orta Medium, czyli taką średnią szorstkość tego materiału. Następna rzecz, woda różana. Mam akurat z firmy Otadży. Można używać jako tonik albo do odświeżenia się po prostu. To też bardzo polecam. I ostatnia rzecz z kosmetyków. Kolonia. Znowu mam taką miniaturkę. Wszystkie te rzeczy, które mam takie miniaturowe, to mam w dużej ilości. Po prostu będę rozdawać po rodzinie, po znajomych. Kolonia, woda kolońska w Turcji, bardzo popularna, o różnych zapachach. Ja tutaj mam akurat mandarynkową. Zobaczcie, jak ona pięknie wygląda w środku. To jest super na prezent i to można też wrzucić do torebki, do kieszeni i odkażać sobie tym ręce. W obecnych czasach myślę, że bardzo przydatne. Pięknie pachnie. No dobrze, to tyle z kosmetyków. To teraz przejdźmy do następnej mojej ulubionej kategorii słodycze. W takich upałach, jakie mamy teraz, ciężko będzie przewozić cokolwiek z czekoladą, chociaż trochę czekoladowych rzeczy mam. Mam nadzieję, że nie przywiozę zupy. Mam jakieś takie specjalne opakowania, żeby to w miarę przetrzymało w walizce. Zobaczymy. Zacznijmy od tej czekolady firmy Damak z pistacjami. Uważam, że to jest najlepsza czekolada z pistacjami w Turcji. Jeżeli jesteście w stanie dowieść, zaopatrzcie się w nią. Jeżeli nie chcecie wozić, to sami posmakujcie. Polecam. Następna rzecz, taka przekąska. To jest prażona ciecierzyca w czekoladzie. Takie kuleczki. Bardzo dobre. Tutaj mam coś, co no, ładnie też się prezentuje z wyglądu, więc myślę, że można to spokojnie komuś dać w prezencie. To są daktyle z migdałami w środku w polewie czekoladowej. I ostatnia rzecz z czekoladą. Lokum. To są te tureckie galaretki i ja mam w polewie czekoladowej je właśnie. Myślę, że to też fajny pomysł na prezent. I teraz przejdźmy już do słodyczy bez czekolady. Pierwsza rzecz, którą tutaj mam, coś takiego. Słuchajcie, to są kawałki pigwy w polewie owocowej. Myślę, że bardzo ciekawa przekąska i też ładnie wygląda, nadaje się jak najbardziej na prezent. Następna rzecz, oczywiście piśmaniye. Myślę, że część z Was już to zna. To taka słodycz, taka słodka wełna, ja bym to nazwała, albo wata cukrowa w pudełku. Bardzo słodkie, rwie się właśnie jak wata cukrowa. U mnie w rodzinie jest kilka osób, które bardzo za tym przepadają, więc zawsze to wiozę. Dalej, çekme helva. To nie jest do końca hałwa. To jest, wiecie co, coś takiego pomiędzy hałwą, a właśnie tym piśmaniye. Bo to jest zrobione z mąki, tłuszczu i cukru pudru, ale podzielone na kostki i do tego są dodane pistacje.
No i właśnie, jak już jesteśmy przy temacie pistacji, słuchajcie, cokolwiek, co znajdziecie w Turcji z pistacjami, na pewno będzie dobrym prezentem, bo pistacje to coś, co się bardzo z Turcją kojarzy. Bo zobaczcie, pistacje po turecku to Antep fıstığı, czyli dosłownie tłumacząc orzeszki z Gaziantep. Gaziantep to miasto na południu Turcji, które właśnie słynie z uprawy pistacji i no cokolwiek z pistacjami znajdziecie, to na pewno warto to kupić i przywieźć. Ja mam właśnie tutaj następną rzecz z pistacjami. To jest taka przekąska, wiecie co to jest? Ciasto z melasą z winogron w środku, czyli z pekmezem i z pistacjami właśnie. I jeszcze jedna rzecz, znowu z pistacjami. Ja wiem, że to jest w Polsce też dostępne, ale jakoś zawsze to wożę. Hałwa z pistacjami po prostu z firmy Koska. Jeżeli już kupujecie taką paczkowaną z marketu, to Koska będzie najlepsza. I skoro jesteśmy przy jedzeniu cały czas, no to oczywiście mam też kuru yemiş, suche jedzonko, to znaczy orzeszki. Obowiązkowo właśnie pistacje. Dalej mieszanka przeróżnych orzeszków. Tutaj są i pistacje, i orzechy laskowe, i orzeszki ziemne, i migdały. No przeróżne tutaj orzeszki. I tutaj mam słodkie orzechy. To są orzeszki ziemne, oblane czymś słodkim. Do końca nie wiem, to może być miód, a to może być też melasa i obsypane sezamem. Bardzo to jest dobre i tak pachnie karmelowo. I jak już jesteśmy przy takich rzeczach, to mam jeszcze coś. To się nazywa ide. Próbowałam znaleźć polską nazwę i znalazłam dwie nazwy. Albo oliwnik owocowy, albo srebrna jagoda. Nie mam pojęcia. Jeżeli się na tym znacie, to dajcie znać w komentarzach, jak to się po polsku nazywa. Pokażę z bliska. Takie coś. Tą skórkę się obiera. Ciekawe, czy będę umiała to teraz zrobić. Jak obrałam skórkę, to w środku jest takie coś puszystego, dosłownie jak jakaś wata taka. W środku jest pestka i to się tak po prostu je. Bardzo dziwne to jest w smaku. Czuć właśnie taką konsystencję takiej waty. Jest to słodkie. No nie wiem, trudno mi to porównać do czegokolwiek dostępnego w Polsce. To jest bardzo lekkie i bardzo tanie, bo taki woreczek tego kosztuje dosłownie 2 liry, czyli złotówkę. A to jest na tyle ciekawe, że myślę, że warto to do Polski na spróbowanie przywieźć. Myślę, że coś innego. No chyba, że jest coś takiego w Polsce i ja po prostu nie wiem, to dajcie znać w komentarzach. No dobrze, to tyle z słodyczy. Przejdźmy teraz do napojów. Mimo, że teraz nie jest sezon, bo to jest napój typowo zimowy, to moja mama bardzo to lubi, zawsze jej przywożę salep. Jeżeli nie wiecie, co to jest salep, no to zajrzyjcie koniecznie do tego filmu. Ja nagrałam cały odcinek na ten temat. Bardzo ciekawy to jest napój ze sproszkowanych cebulek z torczyków. Więc tam sobie zajrzyjcie, tam wszystko opowiadam, jak to się produkuje i później jak taki napój się przygotowuje w domu. No właśnie, coś takiego. Dalej. Turecka kawa i czasem mnie pytacie właśnie, jaką najlepiej kupić. No ja myślę, że Mehmet Efendi to jest jednak najlepsza turecka kawa, tą polecam. Ale zawsze tutaj z Van przywozimy też mojej mamie kawę Dibek, tutaj produkowaną. I zobaczcie, w jakim ładnym też to jest opakowaniu, więc super się nadaje na prezent. Jeżeli nie wiecie, jaka to jest kawa Dibek, to też Was odsyłam do filmu, bo nagrałam cały odcinek o różnych rodzajach kawy, jakie występują w Turcji i jak te wszystkie kawy zaparzyć odpowiednio, więc tam sobie zajrzyjcie. No i oczywiście nie mogła też zabraknąć tureckiej herbaty. Herbata produkowana na północy Turcji nad Morzem Czarnym w Rize z firmy Doğuş. Herbata liściasta, to też myślę, że warto zawsze zabrać. I co mamy tutaj dalej? Zawsze zabieram też oliwki,
czarne oliwki z pestką. Akurat w mojej rodzinie te lubią najbardziej i łatwo też się je przewozi. Nic nigdy się nie, wiecie, nie rozwala po całej walizce, nie ma żadnego problemu, więc zawsze przewożę akurat te. Następna rzecz, też z firmy Koska, Tahin Pekmez. Tahin Pekmez zazwyczaj możecie zobaczyć w marketach w dwóch osobnych butelkach. Tahin, czyli ta, jak to nazwać, pasta sezamowa i pekmez, czyli melasa, na przykład winogronowa. I to się razem ze sobą miesza i bardzo to jest smaczne do śniadania, do kanapek. A tutaj już mam właśnie formę wymieszaną jako jedną pastę i to nie jest aż takie rzadkie, jest dosyć gęste, więc nie boję się tego przewozić. Bardzo fajne do kanapek, do śniadania. I jeszcze mam drugą rzecz na kanapki. Krem z pistacji. Bardzo Wam polecam. Zobaczcie, jaki to ma kolor. Pyszne, słodziutkie do kanapek czy do jakichś naleśników, gofrów. Idealne. Następna rzecz. Syrop z granata, narek, sisy. Bardzo dobre do sałatek. Teraz, moi drodzy, przyprawy. Za dużo tego nie wożę, no bo większość tych przypraw jest w Polsce, ale wożę zawsze pulbiber, czyli paprykę w płatkach i kurunane, czyli suszona mięta, też w takich płatkach. I jeszcze mieszanka przypraw do zrobienia kyfte, czyli mięsa mielonego, kotlecików mielonych po turecku. Mam też, moi drodzy, tureckie budynie. Oczywiście z pistacjami, jak żeby inaczej. Ten jest w ogóle o smaku pistacji, a ten jest czekoladowy z pistacjami. No jak już jesteśmy przy pistacjach, to wzięłam też taki proszek pistacjowy, to są zmielone pistacje, przydaje się do deserów. No i już ostatnia rzecz. Jówka. Taka już gotowa, pokrojona na trójkąty. Te jówki zawsze używamy do robienia właśnie takich, jak tutaj widzicie na zdjęciu, mini byrków z jakimiś różnymi nadzieniami. Ja wiem, że w Polsce jest dostępne ciasto filo jako zamiennik, ale ciasto filo jest bardzo cieniutkie. Przypomina jówkę typową taką do baklawy, jaka tutaj jest. I niestety to ciasto filo, jak próbujemy zrobić taki byrek, no jest na tyle cienkie, że ono się często gdzieś tam rozrywa, rozwala na patelni i wszystko strzela, wtedy jest niewygodnie, więc akurat do tego wożę jówkę, ona się dużo bardziej do tego nadaje. I to już, moi drodzy, wszystko, co chciałam Wam pokazać. Dobrym pomysłem na prezent byłyby też tureckie sery, czy też turecka kiełbasa wołowa, sucuk albo pastyrma, czyli takie kawałki wołowiny, one są chyba wędzone czy podsuszane, coś takiego. Ale ja osobiście nigdy nie podejmuję się tego ryzyka, bo przepisy stanowią, że nie można wwozić produktów odzwierzęcych spoza Unii Europejskiej do Unii Europejskiej. Są kontrole walizek, są za to wysokie mandaty, więc ja nie ryzykuję. I też z drugiego powodu, no jest teraz upał, my będziemy lecieć najpierw z Van do Antalii, w Antalii będziemy nocować, później z Antalii do Polski. No jest taka pogoda, że mogłoby to jednak nie wytrzymać. Także z tych dwóch powodów tego nie wożę, ale no może ktoś z Was by się podjął, może ktoś z Was jedzie samochodem i jakoś by to chciał przewieźć w jakiejś lodówce, nie wiem, albo po prostu próbujcie, jak jesteście w Turcji. I nie zawożę też z Turcji do Polski żadnego alkoholu. Po pierwsze dlatego, że ceny alkoholu są tutaj zabójcze i to w ogóle jest nieopłacalny interes. A po drugie, no takim typowym alkoholem w Turcji jest wódka anyżowa Rakı. Akurat u mnie w rodzinie nikt za tą wódką nie przepada, więc tego też nie wożę. Ale może ktoś z Was chciałby coś takiego zabrać. No a już o, wiecie, ubraniach, torebkach, butach, biżuteriach i takich rzeczach to nie mówię, to wiadomo, że każdy tego typu zakupy robi. Dzisiaj bardziej się chciałam skupić na takich produktach spożywczych. No i to tyle chyba, słuchajcie. Ale zanim zakończę tego vloga, to jeszcze chciałam Wam tylko coś powiedzieć. Słuchajcie, no jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to następny film to już będzie vlog z naszej podróży do Polski. Także trzymajcie kciuki, żebyśmy dolecieli bez żadnych niespodzianek, cali i zdrowi.
Ale słuchajcie, chciałam Wam powiedzieć to, że, no bo wiem, że wielu widzów przyzwyczaiło się do tego, że filmy są zazwyczaj w soboty. Ja, będąc w Polsce, oczywiście będę się starała, żeby nadal publikować jeden film tygodniowo, ale nie mogę Wam obiecać, że przez ten czas mojego pobytu w Polsce będzie to zawsze w soboty, bo jednak planujemy różne spotkania z bliskimi, ze znajomymi, różne wyjazdy i nie zawsze będę miała czas, żeby akurat siedzieć przy komputerze, edytować te filmy, robić napisy i tak dalej, tak żeby akurat zdążyć na sobotę. Więc będą się pojawiały filmy po prostu w różne dni tygodnia. Także zaglądajcie regularnie na kanał albo po prostu, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zasubskrybujcie, wduście ten dzwoneczek obok przycisku subskrybuj i wtedy jak wrzucę jakiś film, to dostaniecie po prostu powiadomienie i niczego nie przegapicie. To tyle z takich ogłoszeń jeszcze. No dobrze, no i dajcie znać, słuchajcie w komentarzach, co Wy z Turcji przywozicie, bo widzowie wiem, że też czytają te komentarze, więc zbierzmy te wszystkie pomysły tutaj razem. Niech to będzie taka inspiracja dla Was wszystkich. I tyle. Do zobaczenia w Polsce. Görüşürüz.